ktoś mi opowiedział zupełnie zabawną historię, że rzekomo oni dostali ode mnie garnek złota. W przedmowie do swojej książki Moja Gwiazda Felicja Nowak napisała: pamięci tych, którzy dali mi życie i tych, którzy je ocalili. Ci, którzy ją podczas niemieckiej okupacji uratowali, polska rodzina spod Białego. Ja urodziłam się w Warszawie. Tam skończyłam szkołę powszechną i zdążyłam przed wojną skończyć 2 klasy gimnazjum Janiny Świąteckiej. Bardzo dobre gimnazjum z tarczą numer 159, z czego byłam bardzo dumna. Nikt prócz babci tak do mnie nie mówił. Dostałam imię Felicja po cioci mamusi, a to znaczy po polsku szczęśliwa. W Białymstoku mieszkała nasza bardzo liczna rodzina. I tu właśnie w tym domu mieszkała babcia z bratem swoim. Inżynier Trop, właśnie jej brat, który był radnym miejskim i był naczelnym architektem Białegostoku. W Białymstoku były ogromnie miłe. Ja tu z największą przyjemnością przyjeżdżałam. Tutaj mieszkali moi kuzynowie, tutaj miałam liczne koleżanki. Wujek, brat mojej mamusi, Jakub Szapiro, zwany Kubą, był ogromnym autorytetem rodzinnym. Był dziennikarzem i był przede wszystkim esperantystą. Przyjeżdżał na mnóstwo kongresów, zjazdów i był bardzo częstym gościem w Warszawie u nas w domu. I mieszkał też w tym domu. Myśmy razem bywali w kinach, w teatrach, spacerowaliśmy, chodziliśmy do Zwierzyńca dawnego, do Parku Białostockiego. Miałam bardzo dobrą grupę młodzieży, która była wielką radością dla mnie. Wróciłam do domu kilka dni przed wybuchem wojny. Cicha noc i głęboki sen, świt, nagle straszny huk, po nim kilka podobnych. Z przestrachem zerwaliśmy się z pościeli. Może to burza, może manewry. Podeszliśmy do okna. Nie padał deszcz, nie było błyskawic na niebie. To nie była burza. Z przeraźliwym świstem przeleciały samoloty. Huk wybuchu. To nie były manewry. Tatuś mój na rozkaz pułkownika Umiastowskiego opuścił Warszawę i udał się na wschód. Dotarł do Białegostoku, szybko nam dał znać, że jest tutaj w rodzinie swojej i myśmy przez zieloną granicę, oczywiście z dużym trudem, przebyli tą granicę i znaleźliśmy się w Białymstoku właśnie w domu babci.
17 września 1939 roku od strony wschodniej na Polskę uderzyły Sowiety. Na mocy tajnego aneksu w pakcie Ribbentrop-Mołotow po kilkudniowej okupacji niemieckiej Białystok zajęły wojska radzieckie. Rokowania miały miejsce w Pałacu Branickich. Na 2 lata nad miastem rozpostarła się symbolika sierpa i młota. Dla nas był to niewątpliwie ratunek, bośmy wiedzieli, co się dzieje w Warszawie. Myśmy uciekli od Niemców. Nie traktowaliśmy przybycie wojsk radzieckich i reżimu w ogóle sowieckiego jako naszego, prawda? To była też okupacja. Wiele moich przyjaciółek zostało wywiezionych w głąb Rosji. Najlepsi nasi przyjaciele, z którymi właśnie przekraczaliśmy tą zieloną granicę, przyjaciółka mamusi i moja jeszcze z przedszkola, zostali też wywiezieni. Oczywiście to było straszne, ale to ciągle jeszcze było jakieś życie nie z karabinem w ręku, który strzelał. Horror się zaczął od razu, dla nas szczególnie, bo myśmy raz od Niemców uciekli i teraz znowuż Niemcy przyszli do nas. No było to straszne. Dowiadywaliśmy się każdego dnia o nowych incydentach. Z jednej strony rabunki, morderstwa od razu, spalona synagoga, później całe grupy ludzi, które były po prostu mordowane, rozstrzeliwane. W dzielnicy żydowskiej Hanajki zamknięto około 800 ludzi w wielkiej synagodze i podpalono ją, żądając równocześnie od rabinów podpisania dokumentu, że zbrodni tej dokonali ustępujący z miasta Rosjanie. W odpowiedzi na odmowę wszystkich wtrącono w ogień. W rynku i przed Pałacem Branickich zburzono pomniki Lenina. Do domu babci mojej weszli Niemcy. To było bardzo piękne mieszkanie, cały dom był bardzo piękny i zamieszkali tutaj oficerowie. Dla nas była pewna wygoda, że myśmy już przez Sowietów zostali wyeksmitowani z tego domu i zamieszkaliśmy na ulicy Nowy Świat. Więc jak przyszła wiadomość o zorganizowaniu getta, nie musieliśmy się wtedy przeprowadzać, bo już mieszkaliśmy na terenie, w który ulica Nowy Świat wchodziła w getto. Wydano zarządzenie o obowiązku noszenia przez Żydów żółtych łat. Były w kształcie sześcioramiennej gwiazdy Dawida o średnicy 12 cm. Teraz łatwiej było nas rozpoznać. Zostaliśmy napiętnowani. Za słabe przyszycie lub przyczepienie łat szpilką groziła kara pieniężna dopełniana biciem. W moim życiu przypadek goni przypadek. Ja tych ludzkich odruchów po prostu na sobie doświadczyłam bardzo wiele.
Nawet Niemiec, który siedział na platformie, na której były wywożone z getta materiały z fabryki krawieckiej. Nawet Niemiec, który miał mnie pilnować, żeby broń Boże nikt nie uciekł, na moje desperackie oświadczenie, że ja chcę uciec, powiedział: ja nic nie wiem, rób co chcesz, ja się odwracam. Odwrócił się i ja wtedy uciekłam. Wolność pachniała żytem i była złocista od słońca. Nie pozbyłam się jednak strachu, a w sercu wezbrał niepokój, czy odnajdę kogoś bliskiego. Białystok był poważnie zniszczony na skutek nalotów wojsk radzieckich i pożarów wzniecanych przez Niemców, gdy opuszczali miasto. Rodzinny dom na Lipowej stał wypalony. A jeżeli chodzi o ludzi, którzy mnie uratowali, no to jest rzeczywiście wyjątkowa sprawa. Ja zawsze to podkreślam. Ludzie bezinteresowni, co nimi kierowało. I na to z najprostszą szczerością osoba, która właśnie mnie uratowała, powiedziała: ja bym nie mogła spać, ja bym nie mogła żyć dalej, gdybym wiedziała, że tyś do nas zapukała, myśmy cię nie przyjęli. Nie wolno mówić o ludziach, którzy ratowali, że robili to interesownie, bo tak w wielu wypadkach nie było. Wielu było, owszem, ja nie neguję tego, ale w moim wypadku nie. W Izraelu, na jerozolimskim wzgórzu poświęconym pamięci pomordowanych Żydów i tych, którzy ich ratowali, rośnie posadzona przez nią sosna. Na tabliczce są nazwiska tych, którym zawdzięcza życie. Na medalu im przyznanym widnieje napis „Sprawiedliwy wśród narodów świata”. Jej zbawcy nie życzyli sobie opublikowania nazwisk w książce, uważając, że ważny jest sam czyn, a nie kto go dokonał. Niewątpliwie jestem Polką z kultury, z języka, czy się to komu podoba, czy się nie podoba. Tak jak kiedyś powiedział Tuwim, mój